Cześć, witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Dzisiaj zapraszam Cię na film o aparacie FET 50. Aparacie, bardzo wiele recenzji, które opisują ten aparat, mówi, że to jest aparat podobny do Olympusa Pen 35. Moim zdaniem to jest absolutnie nieprawda, ponieważ jak już miałbym go porównywać do czegoś, to oczywiście Konica C35. Zwłaszcza ta 71 roku C35 automat, ponieważ aparat jest automatyczny. Sam dobiera czas i przysłonę, którą nam pokazuje w wizjerze. I my w wizjerze jeszcze, to jest wizjer, jeszcze widzimy ikonki odległości, które są, prawdę mówiąc, bardzo przyzwoite, czyli bardzo wygodne. To jest tak, że zastanawiałem się, czy jest lepszy dalmierz, czy te ikonki odległości. I wyszło mi, że w sumie w wielu sytuacjach, jeśli się nabierze wprawę w użytkowaniu, to te ikonki odległości są szybsze od dalmierza. Od dalmierza, ponieważ poprzednikiem tego aparatu FET 50, znaczy nie, to jeszcze dawniej się cofnijmy. Cofnijmy się do roku 70, powiedzmy, do 77. W 67 roku, znaczy nie, w 67 roku, w 1967 roku w fabryce FET imieniem Dzierżyńskiego wyprodukowano aparat FET Micron. I on rzeczywiście, można powiedzieć, że był podobny do Olympusa Pen 35, ponieważ też był półklatkowym aparatem. Natomiast w 1977 wyprodukowano aparat Micron 2. I on miał podobną obudowę, natomiast był już pełnoklatkowym, czyli normalnoklatkowym aparatem. Był dalmierzem, miał pomiar światła elektryczny za pomocą komórki CDS z wyświetleniem czasu, który będzie użyty. Całkiem fajny aparacik. Później zastąpił go FET 35. Tak samo dalmierz, tak samo z automatycznym pomiarem ekspozycji, a wersja FET 50 była taką wersją jakby uproszczoną FET 35. Zabrano mu dalmierz, ale za to rozszerzono zakres czasów. Ponieważ FET 35 najkrótszy czas, jaki miał możliwy, to była 1/350 część sekundy, a FET 50 ma 1/650 część sekundy. Obiektyw od Microna 2 to jest ten sam Industar 81, żebym się nie pomylił. Industar 81 o ogniskowej 38 mm i światłem 2,8. Jest to obiektyw typu Tessar. W internecie można spotkać wiele zachwytów na temat tego obiektywu. Ale to jest tak, moim zdaniem to jest, zależy od egzemplarza, który się trafi. Ten egzemplarz jest dobry, ale nie wybitny. Wierzę w to, że zdarzają się wybitne egzemplarze, ponieważ no, Industar to jest porządny Tessar, czyli obiektyw, który ma cztery soczewki w 3 grupach i tak dalej, dający szansę na bardzo dobry obraz. Ja go zamknąłem, jak widać w tej chwili, ponieważ w tym wcześniejszych, czyli w FET 35 jest pomiar przez CDS, natomiast w FET 50 uprościli go i dali komórkę selenową. To był jak na 1986 rok, to był wielki krok wstecz. Nie, oczywiście to ma zalety i czytałem, że nie, no to ma zalety, ponieważ nie wymaga baterii. I ogólnie w rosyjskim środowisku, do którego to był aparat skierowany, wyprodukowano go około 107 tysięcy sztuk, stąd jest spotykany, ale nie jest bardzo, bardzo popularny. Microna 2 to było raptem 30 tysięcy. FET 35, zwłaszcza A, nie wiadomo ile, bo była wersja A i B, A było kilka tysięcy, a B nie udało mi się, znaczy w wersji bez A było 6 tysięcy, a w wersji 35A nie wiem ile. Tego było 107 tysięcy sztuk, stąd da się go kupić, da się używać. Co do używania, powiedziałem, komórka selenowa, co daje to, że jeśli go nie będziemy chronili dekielkiem, nam ten selen się po prostu wypali i przestanie działać, a bez niego aparat działa w trybie automatycznym, czyli sam dobiera czas i przysłonę, ale możemy też używać go w trybie ręcznym. Jeśli tu na obiektywie przełączę go z A na jakąś przysłonę, to w sumie było przeznaczone do współpracy z lampą błyskową, gorący styk do lampy błyskowej, i aparat wtedy przełączał się na 1/30 część sekundy, na taki czas, i do niego właśnie używać można było tej przysłony. Nie można było nic z tym czasem zrobić, dlatego warto pamiętać, że robiąc zdjęcia, przełączyć go na A, żeby on sam dobierał i pokazywał.
jaki będzie czas i przysłona, ale możemy go używać ręcznie w sytuacjach awaryjnych i wtedy według jakiegoś wskazania światłomierza dobierać sobie przysłony. Tylko tyle, że no, szału nie ma, ponieważ zawsze będziemy używali dosyć mocno przymkniętego obiektywu, co daje dobrą jakość, natomiast no, nie mamy szansy na to, żeby wybrać sobie przysłonę. Możemy jeszcze aparat ustawić tutaj na obiektywie pomiędzy A, A2 i 8 mamy jeszcze B. B to jest czas B, wiadomo. Czas B, czyli jak nacisnę, tak trzymam i robię, możemy zdjęcie. Mogę tu wkręcić wężyk spustowy i za pomocą wężyka spustowego robić zdjęcie. W czasie B aparat ustawia przysłonę na 2,8 i też nie mamy żadnej szansy na to, żeby jakoś inaczej to zrobić. Ale taka tendencja była we wszystkich, no ja tu mam kilka klonów koniki C35, Voigtlander, VF-135, zasada działania jest bardzo podobna. Czy moja ulubiona Yashica R35ME, zasada działania jest taka sama, zresztą wielkość jest ta sama, te aparaty, te klony powiedzmy, koniki C35, one wszystkie są kompaktowe, ładne, fajne, metalowe to jest porządny, metalowy, solidny aparat, to czuć, że to jest przyjemne przewijanie, fajną ma funkcję, bo teraz nacisnąłem spust i on nie zrobił zdjęcia. W momencie, kiedy jest za mała ilość światła do tego, żeby zrobić zdjęcie, on nie zrobi zdjęcia. Czyli jak mamy dekielek, on jest naciągnięty i nie zrobi zdjęcia. Dopiero jak zdejmę. To jest fajne zabezpieczenie, ponieważ w wizjerze patrzę i wydaje mi się, że jest ok. Oczywiście światłomierz pokazuje, że nie da się. Natomiast zdejmę dekielek i jest zrobione zdjęcie. Zakładam dekielek. Dekielek. I to jest prawidłowe działanie tego aparatu. Tak powinno być. A przy okazji to nie mój aparat. Panie Jarosławie, dziękuję za pożyczenie mi kolejnego bardzo ciekawego aparatu, którym w sumie z przyjemnością porobiłem zdjęcia, który jest wdzięczny jak wiele tych różnych klonów koniki C35, ponieważ jest mały, poręczny. To jest aparat, który był zrobiony jako, tak jak tamte, jako aparat taki pamiątkowy, wakacyjny. Dlatego nawiązują do Olympusa Pen 35, który był wakacyjnym, zapisującym aparatem. Znaczy, w latach 60. to połówkowe aparaty miały jak najbardziej sens, kiedy jakość filmów, negatywów była dobra, a cena wysoka. Natomiast już później, w latach 80., kiedy negatywy staniały, dlatego wtedy powstało bardzo dużo tych pełnoklatkowych, miniaturowych aparatów, który jest wygodny. Stylistyka aparatu, wszystkie egzemplarze są dokładnie takie. Czarne, ze złotymi napisami FED-50 i złotymi napisami Automat. I stylistyka, która może się podobać, aczkolwiek nie spotkałem. Czytałem na forum poświęconym tym aparatom rosyjskim i nie było osoby, która mówiła, że jemu się to podoba. Mówili, że no najwyżej to jest taka kontrowersyjna stylistyka i ja myślę, ja też bym wolał, żeby ona była jednak delikatniej zrobiona, zwłaszcza, że ten plastik od 50 to jest jakby był przyklejony od tego FED-50 napis na wierzchu. Ten FED napis później jeszcze się pojawił w następnym prototypie FEDA 6, ale tu już nie wszedł do produkcji. W 1996 roku był taki prototyp, takiego też podobnego napisu. Co do samego używania aparatu, ja do końca, to jest pomiar selenowy, nie miałem do niego zaufania do tego, jak on mierzy światło. I czasami mi się wydawało, że jego pomiar światła według mojego odczucia nie jest właściwy, czyli on jakby za jasne zdjęcia robił. Cześć Zorka. W związku z tym on ma pamięć pomiaru, czyli jeśli nacisnę spust i przekadruję, to on mi zapamiętuje, ale w niektórych sytuacjach po prostu używałem pod kciukiem, tutaj mamy pierścień czułości. Czułości nie ma dużo, bo to jest jest ghosty ISO od 16 ISO do 400. Natomiast ten pierścień jest tak idealnie włożony, że go
jak korekcję ekspozycji. Wprowadzałem go, sprawdzałem, o, teraz będzie dobrze. I w sumie moja zabawa z tą korekcją w ten sposób wprowadzaną wyszła tak, że negatyw był bardzo dobrze naświetlony. W różnych sytuacjach, no bo w sytuacji na przykład tego zdjęcia skrzynki pocztowej pod światło, no to nie miał szansy, żeby zrobić to dobrze. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę pod światło, zrobił to dobrze. Dobrze naświetlił zdjęcie. Obiektyw spisał się bardzo dobrze w swojej roli. Próbowałem go w tym zdjęciu na drodze zrobić tak, żeby uzyskać jak najbliżej, żeby rozmycia uzyskać. Trudno, bo no mimo wszystko to jest automat i w momencie, kiedy ja mam jedną 250, mam przysłonę 5,6 i nie przeskoczę tego. Do jednej 125 mam przysłonę 4, do jednej 255,6, dopiero mniej więcej przy jednej 60 pojawia mi się przysłona tak 2,8, bo to ciężko jest ustalić, jak one są sparowane do końca. Tu jest pokazane, ale co jest przy 60? Chyba 2,8. Przy 1,30 jest 2,8. Także ciężko mi było uzyskać takie fajne, miłe rozmycia fotografując w ciągu dnia. Natomiast zrobiłem mu test jakby tego obiektywu, robiąc rampę. Rampę stanąłem na wprost i zrobiłem rampę. Ta rampa jest prosta, na nim jest lekko wygięta. Ale to jest 38, to naprawdę nie jest bardzo duże beczkowanie tego obiektywu, beczkowanie. Natomiast fajnie widać winietowanie na kantach, gdzie ładnie przyciemnił wszystkie boki. W normalnej pamiątkowej fotografii turystycznej, to winietowanie nie ma żadnego znaczenia. Tutaj, ale to nie jest aparat do robienia zdjęć dokumentalnych, do robienia zdjęć, nie wiem, profesjonalnych. To jest aparat pamiątkowy, do robienia zdjęć pamiątkowych i w tej roli bardzo dobrze się spisuje. Jest poręczny, dobry, pewny. Oczywiście z tą pewnością, to ja nie wiem, bo mi nałożył jedno zdjęcie na drugie. Prawie na samym początku zrobiłem to zdjęcie, gdzie robiłem tablicę na centrum handlowym dawnego dworca PKS w Półtusku i no niestety, jak widać, nałożyły się zdjęcia. Dlaczego? Nie wiem. Czy ja go nie dociągnąłem? Bo to może być też wina moja, że jest błąd na zdjęciu. Nie tylko aparatu, że aparat skopał, nakłada zdjęcia, bo to było jedyne zdjęcie, które nałożył mi. To może ja po prostu nałożyłem, a nie on. I mówiąc o tym, że on nałożył, to jest nieprawda. Nie było następcy Feda 50 już. Zakończono produkcję w 1991 roku. Mogli go jeszcze produkować. Mogli produkować jeszcze, ale wtedy zakończyli w sumie chyba w Fedzie wszystką, całą produkcję w 1991 roku, czyli w zakładach imieniem Brzezińskiego. Produkcja aparatów i między innymi właśnie wtedy zakończyli i jeszcze produkowanego Feda 35A i właśnie Feda 50. Sam aparat jest wdzięczny, nie jest drogi i jako taka alternatywa wschodnia dla Koniki C35 bardzo dobry. Dlatego jak spotkasz taki aparat, nawet jeśli masz wątpliwości co do światłomierza, warto nim porobić zdjęcia. Zawsze zostaje ten tryb manualny, w którym się da zrobić zdjęcia. W sumie jeśli selen był chroniony, tak jak w tym wypadku jest z dekielkiem, tak go dostałem, dekielek jest przywiązany na sznureczku, żeby go nie zgubić. Także jeśli on jest chroniony, ten selen, to on na długie lata wystarczy. Zresztą warto wszystkie selenowe światłomierze chronić w ten sposób, czy nie wystawiać ich na światło, ponieważ selen indukuje prąd pod wpływem światła, wytwarza prąd pod wpływem jakieś napięcie, pod wpływem światła, jakie na niego pada i on się po prostu zużyje z czasem. Więc jeśli był chowany, przed światłem, to będzie jeszcze długo działał. Co jeszcze nie powiedziałem? W trybie automatycznym, tu mamy przysłonę co prawda do F16, natomiast w trybie automatycznym możemy używać tylko F14. Tak jest pokazane na nim w środku, natomiast czy naprawdę on nie używa F16 przy 1.650, to nie wiadomo. Mi się zdarzyło, ten wskaźnik w środku jest bardzo wygodny, natomiast mi się zdarzyło kilka nieostrych zdjęć, dlatego że on ma też wskaźnik tutaj odległości. I tak, raz skorzystałem z tego odległości na wierzchu, a raz z tamtego. Gdybym korzystał z jednego z nich, to bym się nie pomylił, a tak to
Nie ustawiłem na tym, bo pewnie ustawiłem na tamtym, bo pewnie ustawię na tym i zrobiłem kilka nieostrych zdjęć, ale to jest kwestia tylko tego, że to jest nie mój aparat i do niego się nie przyzwyczaiłem. Do każdego aparatu trzeba przyzwyczaić się. Do tego się można łatwo przyzwyczaić, jest prostym, sympatycznym i polecanym przeze mnie aparatem do tego, żeby na przykład do street photo sobie pobawić się, albo takiego aparatu podręcznego. Zawsze mam go pod ręką. Obiektyw jest bardzo przyzwoity, a aparat dobrze naświetla zdjęcia, także polecam. Jeszcze raz Panie Jarosławie dziękuję za pożyczenie aparatu. Ciebie zachęcam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.